Czy może być coś nudniejszego w motoryzacji niż samochód z silnikiem diesla czterocylindrowym, z manualną skrzynią biegów i jeszcze z napędem naprzód? Owszem, może. Może, gdy mówimy o Volvo z silnikiem diesla czterocylindrowym, manualną skrzynią biegów i napędem wyłącznie naprzód, w dodatku w kolorze brązowym i w dodatku, gdy za kierownicą siedzi Piotr Adamczyk. Wtedy to kwintesencja nudy, synonim nudy, apogeum nudy. Dziewczyny lubią brąz, widzę. I na zewnątrz i w środku. Są podwójnie ubrudzone majtki. I w środku, jak przełożysz na drugą stronę i chodzisz kolejnego dnia. Dlatego Rysiek Rękowski chodzi w spodniach tył naprzód podobno. Tak, no co tu nam przywiozłeś? A przywiozłem Ci taką konfigurację trochę chińsko-szwedzką, bo widzowie narzekają, że wiecznie niemieckie, niemieckie, niemieckie. No to jest coś innego. Ale pokazujemy Wam ten samochód z jednego prostego względu. Volvo w ubiegłym roku definitywnie zakończyło produkcję diesli. To były ostatnie diesle, które można było kupić w V60, w XC60. Diesli dzisiaj już nie ma. Nie ma w konfiguratorach. Może jakieś pojedyncze ostatnie egzemplarze ostały się na placach u dealerów, ale Volvo przecież zawsze słynęło z dobrych diesli. Najpierw robiło je wspólnie z PSA i z Fordem, a w zasadzie od nich kupowało te diesle. Potem w 2014 roku zaczęli robić sami te diesle i tutaj mamy właśnie Tam takiego... był jeszcze taki akcent z Volkswagena. Nie wiem, czy pamiętasz, taki motor był też. Ale to Ale też czasy był dobry. współpracy Szwedów z Niemcami nigdy nie są dobrze Też widziane. był dobry. Co ciekawe, auto jest dosyć długie, jak na swój segment, bo to jest segment D i ma ponad 4,70 m długości. Dosyć duży rozstaw osi, bo 2,9 metra. I co ciekawe, jest dłuższe o kilka centymetrów od BM-ki G20, G21, więc ten gabaryt ma naprawdę spory. Ten rozstaw osi blisko 2,9 metra też jest całkiem niezły. Więc mamy do czynienia tak naprawdę z dosyć dużym autem i to było ostatnie Volvo, 2018 rok ona rozpoczęła się jego produkcja, które stylistycznie zostało zmienione i upodobnione do XC60 czy XC90, które charakteryzowały się niemal identycznymi lampami. Te wszystkie Volvo były zunifikowane. Ten taki charakterystyczny młot tora tutaj, ten LED, te tylne lampy, no wszystko tutaj jest niemal identyczne jak choćby w V90. I wewnętrznie, bo wewnątrz też mamy dużo podobieństw. Czy to jest XC90, czy S60, one są wszystkie praktycznie takie same. Ale to jest akurat fajne. I zaskakująco niskie jest, zobacz. Pod pachem mi włazi bez najmniejszego problemu. Zaskakującą ma też historię. No więc z Carfaxu wynika, że mamy tutaj wersję manualną, 190 koni, czyli tą mocniejszą, że 2019 rok modelowy, ale 2018 produkcji i auto miało w swojej historii parę problemów. Mianowicie miało szkodę z tyłu, ale niewielką, 1000–2000 zł, tam tak była ktoś się wyceniona. zagapił telefonem i w tyłek wjechał. Potem miało kolejną w grudniu 2022 roku i największą miało tutaj z przodu 2023 rok, czerwiec 15 dokładnie. Szacunkowy koszt naprawy 38–39 tysięcy złotych. Wszystkie przebiegi są pokazane, był sprawdzany 2022 rok, tam było w okolicach 70 tysięcy kilometrów, teraz auto ma około 110 tysięcy, ostatni raz w marcu chyba było na przeglądzie 109 240 kilometrów. Nawet jest pokazane, kiedy inspekcje miały robione. No, to by się wszystko zgadzało, bo aktualnie ma 112 na szafie. No. I Wy możecie sobie dla swojego samochodu też sprawdzić taki raport Carfax, czy to w komputerze, czy w smartfonie, bo rozpoczęliśmy współpracę z Carfaxem. Jak wejdziecie sobie w opis odcinka, to tam jest link i z tym linkiem dzięki karoserii macie rabat. Możecie sobie sprawdzić historię swojego auta, jak już kupiliście, żeby się utwierdzić w przekonaniu, że kupiliście dobry samochód, sprawdzony, albo zanim kupicie samochód, to właśnie sprawdzić go sobie w bazie Carfaxu i utwierdzić się w przekonaniu, że na pewno chcecie go kupić. Mamy takiego rodzyneczka, który miał pewne przygody, ale plusem jest to, że jest od pierwszego właściciela, plusem jest to, że właściciel stosunkowo o niego dbał dobrze, poza takimi drobnymi elementami, jak tutaj, takimi gdzieś tam przytarciami, to żona chyba jeździła, wiesz? Jest to parkingowo, no tam to raczej nie parkingowo, ale to parkingowo pewnie, nie? Gdzieś pod marketem, to ja Cię zapraszam do tyłu, bo mamy tutaj wersję V60, czyli kombi drugiej generacji. Uważaj, w główkę się nie puknij. No właśnie widzę, wiesz, przez to, że on jest niski taki, to rzeczywiście, roletka tutaj dla mnie to tak średnio, przepraszam bardzo, klapa bagażnika, ale do roletki też mam zastrzeżenia, bo ona, właśnie o tym mówię, No bo ona nie ma żadnego prowadzenia, tak jakby nie, tylko tutaj ma tylko te prowadnice, które
I jak to? O, tak. I pojedzie do góry i wtedy rzeczywiście masz lepszy dostęp do tego bagażnika, ale trudno jest to, o, tutaj wpiąć. Wolę takie rozwiązania jak w Audi, gdzie to elektrycznie po prostu podjeżdża Albo do góry. A klikasz, co gorsza, jak ją weźmiesz w ten sposób, to tu nie ma żadnej prowadnicy, tylko wisi w ten sposób, nie? Średnio. Natomiast nie średni jest bagażnik, ponieważ ma 530 litrów niespełna i to jest 30 więcej niż w tym wspomnianym BMW G21, czyli w wersji kombi. I oprócz tego naprawdę kilka fajnych rozwiązań, bo na przykład tutaj masz, to możemy wyjąć, choć to też jest fajne, bo jest na rzepy i tutaj są wszystkie akcesoria. To jest fajne, bo jak przewozisz sobie pojedynczą walizkę albo zakupy, to sobie rozkładasz i blokujesz te zakupy. Do tego tu masz gumeczkę, którą możesz przytrzymywać, buteleczki, jakieś inne zakupy. Tu masz dwa haczyki, tu masz dwa haczyki. Po drugiej stronie są kolejne dwa haczyki. To sobie składasz i tutaj masz gumeczkę, która znowu przytrzymuje pewne przedmioty. I ja nie rozumiem, dlaczego to kosztuje 3 zł w produkcji, albo jeszcze mniej. I nie rozumiem, dlaczego producenci inni niż Volvo takich rozwiązań nie stosują u siebie. No właśnie chciałem Ci powiedzieć, że chyba Volvo było na szkoleniu w Skodzie. Tak, Simply Clever. Albo to, zobacz. No często wiesz, nie wiesz co zrobić z tą matą, albo musisz ją wyjąć, jak chcesz się dostać. A tutaj jeden prosty patent, haczyk. Złoty 50 w produkcji i masz dostęp do wszystkiego, co jest pod podłogą. No i fajnie, że jest koło pełnowymiarowe, dojazdowe, ale nie masz tego zestawu, wiesz, naprawczego. Do pompowania, bo on się nadaje do totalnej dupy generalnie. Spoka? Tak? No nie ma mowy, bo jest powyżej rolety. Tak wejdą dwie obok siebie? Wejdą dwie duże obok siebie. Nie jest źle, roleta się zasłunie. Zasunie się. O, doszedłem do tego, jak to zrobić sprawnie, ale... A zamykanie... Ale nie, no dalej jesteś, nie? Nie, no to tak. A teraz, mój drogi, tak, wypinamy to, wypina się chociaż łatwo i wychodzi. Nie ma niestety gdzie tego umieścić. I pytanie, czy jak jedziemy dalej, na dłużej i w więcej osób, to takie walizki wejdą nam 3 i się wszystko domknie. To na pewno trzeba zamienić miejscami. O, tak. Tak. No i wtedy tu masz miejsce jeszcze na trzecią, taką dużą. I nawet jeszcze coś tam będzie widać może No to we wstecznym lusterku. Pytanie, czy się nam zamknie? czy chyba nie pójdzie? Nie, no No pięknie klapa jeszcze wyszło. dopchnęła, ale weszło. Tak, klapa lekko przesunęła, widzę walizkę walizeczkę. jedną, ale super. I tak zostaje nam miejsce na trzecią walizkę. Więc ok, 530 litrów. Jak na segment D Premium jest naprawdę nieźle. Natomiast są samochody z segmentu D nie Premium, które pod względem bagażników wypadają znacznie lepiej. Choćby Superb, choćby Volkswagen Passat i takiego używanego Passata przecież testowaliśmy. I pamiętasz jakie wrażenie. Zresztą Superba też testowaliśmy używanego. O, tu sobie obejrzyjcie, tam to był bagażnik. Stół bilardowy można było wsadzić i grać. Bardzo skromny rękaw na narty. I jedna para jak wejdzie, to jest wszystko. No, to jest taki otworek bardziej na karnisz, na zasłony, niż na narty. Na dobrą Albo sprawę. rewizyjny, żeby zajrzeć, co się dzieje w bagażniku. Albo no dokładnie. A druga wada taka, że tylko z tej pozycji złożysz sobie oparcia foteli i teraz spróbuj to oparcie postawić ja w już pion. to próbowałem i powiem Ci, że to waży po prostu... I w życiu Nie się wiem, nie ty- spotkałem z tak ze 20 ciężkim. kilo? No ja się w życiu. Jak nie lepiej. W życiu się nie spotkałem z tak ciężkim oparciem kanapy. Ale- Może ma to związek z tym, że tutaj masz, wiesz, jak składany zagłówek. Wiesz co, Łukasz, to jest kilka. Przede wszystkim przez to, że jest mechanizm, ale w Volvo też są wzmocnienia ram foteli przy uderzeniach bocznych. Żeby ten fotel nie składał Ci się jak papierowe pudełeczko, tylko ten fotel też macie zabezpieczyć. Myślę, że jakbyśmy próbowali wyjąć ten fotel kierowcy, pasażera, to też będzie swoje ważył. oni z żelbetonu robią? I myślę, że dlatego ten fotel tyle waży. A co ty się tak pochyliłeś? Spał będziesz tutaj? Nie, opuściłem fotel do samego dołu. No ale po oparcie trochę wyprostuj może. No to powiem Ci, że na przykład na tle BMW serii 3 czy na tle Audi A4 tutaj miejsca jest naprawdę sporo. Może mało mam go tam na stopy, tak całkowicie ich nie włożę i czuję, że już mi... No ale ja opuściłem fotel do samego dołu. No ja to Wiesz, rozumiem nie? i okej, no bo tak się jeździ, tak chłopy naszej postury jeżdżą, ale na kolana mam sporo miejsca. Nisko mam kanapę, siedzisko kanapy i to rzeczywiście czuję, bo te kolana jak skocznia narciarska są takie do góry. Tutaj, natomiast jest naprawdę całkiem nieźle. Gdyby nie szklany dach, to nawet miejsca nad głową miałbym wystarczająco. Tutaj delikatnie zawadzam, ale i tak jak na premium segment D
jest nieźle. Mówię, porównujemy to do Mercedesa klasy C, porównujemy to do BMW serii 3, porównujemy to Audi A4. do Audi A4. Na ich tle nie jest tutaj źle, powiedziałbym wręcz, że jest naprawdę dobrze. Dobrze też Zwróciłeś uwagę, jaki w ogóle fotel jest cieniutki? tutaj w tym miejscu? Nie, w Czy ja ogóle, wiem? zobacz, grubościowo, nie? No ale tu jest na przykład twardy, nie? Ja wolę jak fotele z tyłu są z takiego miękkiego materiału, bo wtedy dziabniesz się kolanem i nic Ci się nie stanie i nie boli. Zaskoczeniem dla mnie jest tunel środkowy, który jest bardzo szeroki. A wiesz dlaczego? To auto jako pierwsze, jedno z pierwszych Volvo było też oferowane jako plug-in i tutaj umieszczono te baterie. No a w wersjach spalinowych przez to pozostał taki szeroki tunel. No i tu jest niemożliwością przewieźć kogoś na trzecim miejscu. Jezus Maria. Ciężko. No chyba, że będzie trzymał nogi po bokach, na pewno po środku ich trzymać nie będzie mógł. Z zalet to jest naturalna, prawdziwa skóra. I uwielbiam naturalną, prawdziwą skórę w Volvo, bo ona jest z jednej strony bardzo gruba i to czujesz, a z drugiej strony jest miękka i przyjemna w dotyku. I zobacz, w ogóle się nie jest zużywa. taka plastikowana, nie? I Taka. pokaż Państwu, jak się prawie w ogóle nie zużywa, jak wygląda w ogóle. fotel kierowcy. Tutaj fotel kierowcy od wejścia. Wiesz co, tutaj tylko podłokietnik, ale to wiesz co, od ręki trochę widać, że jest On jest brudny po wytarty prostu. i brudny, nie? Nie, i kierownica też się błyszczy, ale zobacz, prawie 120 000 przebiegu. No i tutaj Nie? nie widać w ogóle, niektóre nowe auta, które dzisiaj odbieramy, to po 1000–2000 km widać już gdzieś zużycie skóry, zużycie w tym sensie, że albo jest lekko pomarszczona, może jeszcze nie wytarta, ale gdzieś już pojawiają się zagniecenia. I jeszcze jedną rzecz zwróć uwagę, że one są, te fotele w miarę jasne, no nie są białe ani tam kremowe, ale są takiego koloru, że się też ten materiał by brudził, ale one w ogóle nie są brudne, nie? Czyli w dżinsach można sobie, wiesz, śmigać i tak jakby tego fotela też ci nie przebarwi, nie? Zobacz, nitki wszystkie tutaj są białe, też nie są brudne, nie? Z tyłu jeszcze fajnie, bo tutaj mamy schoweczek, nie fajnie, że jest tu plastikowy, więc wszystko co wrzucisz będzie latało. Fajne, że to, no i tak jak lubię. Tu wygumowane, więc jest miejsce na telefon. Tutaj masz te uchwyty na kubki wysuwane. Podłokietnik jest szeroki, ale jest za to dosyć krótki. Nie ma ani jednego gniazda USB-C, za to jest gniazdo 230 V i maksymalnie 150 W można podłączyć. Więc klasyczną ładowarkę do telefonu podłączasz tutaj po prostu i masz gniazdo USB albo więcej. No i nie mamy też tutaj panelu klimatyzacji Nie ma. czterostrefowej, nie? Tak. Taka troszeczkę uboższa wersja, bo tego nie ma, Ale nie ogólnie, biedna. Ale ogólnie nie jest biedna, bo jest bardzo fajnie wyposażona, nie? Fajnie wyposażona i jestem naprawdę zaskoczony jakością niektórych rzeczy po 6 latach i ponad 100 000 kilometrów, bo to jest wszystko mięciutkie, tutaj nic nie trzeszczy, nie odpada i zobaczcie jeszcze jedną rzecz, jak zamykają się tutaj drzwi. A można też tak. Dla odmiany drzwi są leciutkie i się bardzo, no delikutaśnie. No to teraz najważniejsza rzecz. Dwa oznaczenia. D3 i D4 były w tych samochodach. Pierwszy miał jedną turbosprężarkę, 2 litry, 4 cylindry pojemności, 150 koni. 150 koni. Drugi miał dwie turbosprężarki i to jest nasza wersja. Można było sobie wybierać między napędem na 4 koła albo na 2 koła, między skrzynią manualną 6-biegową albo 8-biegową Icina. Tutaj mamy manual, oczywiście 190 koni i 400 Nm. Co ciekawe, blok silnika podobno wspólny był i dla benzyny, i dla diesla, aluminiowy. Podobno, bo to jest tam gdzieś informacji technicznej, ale nie potwierdza to żaden mechanik specjalizujący się w marce Volvo. Dobrze, to co o dieslach możesz powiedzieć D3 i D4, bo one miały wspólny blok i sporo wspólnego osprzętu. Sporo wspólnego sprzętu. No generalnie ten model, który my tu mamy dzisiaj u Ciebie na podjeździe, ma swoją drugą młodość, przeżywa, bo przy 80 000 był wymieniony silnik. Cały słupek był wymieniony w tym silniku. A czemuż, dlaczegoż, ponieważ? Wiesz co, klient zgłosił głośną pracę silnika, tak jakby to była panewka, coś tam by się działo, jakieś dziwne stukanie z silnika. No to diesel jest, to musi stukać. Ale no. wiesz co, wbrew pozorom, jak go odpalimy, pojedziemy na próbę, usłyszę, że on naprawdę fajnie jest wyciszony i ten dźwięk silnika nie jest tak, jak ja wiem, że ty nie lubisz tych diesli i tego stuka, Nie przepadam, to prawda. to on naprawdę bardzo fajnie pracuje. Nie jest taki typowy Tak, dźwięk. słuchaj, to było jak wyjeżdżałeś z garażu. To słyszałeś tą piłę tam sąsiada, a nie ten. Czepiasz się. Może. Bardzo zaczął stukać i właściciel pojechał do serwisu, do ASO, bo on serwisuje ten samochód w serwisie autoryzowanym Volvo.
stwierdzili, że wymieniają mu silnik. Niedokładnie mu powiedzieli, tak jakby trochę może ma, wiesz, tajemnica, nie się, wiesz, Ale to rozprzestrzeniać. może jednostkowy przypadek po prostu, Wiesz, wada fabryczna jego egzemplarza. Wada fabryczna. No teraz pytanie, bo dużo tak jakby tych samochodów jeździ i one mają tam jakby te swoje wady, bo w tych dwulitrowych dieslach potrafią pękać tuleje cylindryczne, potrafią wywalać uszczelkę pod głowicą, same głowice też pękają. Tylko wiesz, to są, ja zawsze powtarzam, to nie jest tak, że tu widzowie mówią, a mój egzemplarz jest super. To jest powiedzmy na 50-60 egzemplarzy, to się stanie w 2-3 samochodach, tak? Tylko wiesz co, no są takie czasy, tych się rzeczy nie powinny dziać. My latamy w kosmos, mamy taką technologię, że możemy zwiedzać sobie, wiesz, robić wycieczki na Marsa, a te samochody... A nie potrafimy diesla A nie potrafimy skonstruować, diesla żeby skonstruować, który przejeździ 1 000 000 kilometrów jak kiedyś, nie? No A właśnie- oprócz tego tuleje pękające w tych silnikach się zdarzają, uszczelka pod głowicą, głowica pękająca. Mamy też takie informacje, że są samochody, które mają podwyższone zużycie oleju. Czyli zapiekają się pierścienie olejowe i wtedy jest większe zużycie oleju i na to trzeba zwrócić uwagę. Brzmi to wszystko jak spory wydatek. No, parę złotych kosztuje, nie? Jakbyś chciał wymieniać taki, tutaj z tego co wiem, ten wymiana tego silnika w ASO to był koszt ponad 80 000 złotych, czyli słupek z osprzętem, mówię tutaj o uszczelkach do osprzętu, czyli kolektorów sących, wydechowych i tak dalej i robocizna to jest koszt około 80 Ja słyszałem też o przypadkach, bo akurat tu mamy pasek, nie pasek, tylko łańcuch rozrządu. Pasek. Pasek rozrządu. Pasek. I co, ile to się wymienia? Pasek wymieniamy między 150, zależnie jeszcze która wersja silnikowa, między 150-180 tysięcy i koszt wymiany takiego paska to jest około 1500-1800 zł. Z robocizną? Z robocizną. A to nie jest No jakieś nie, no spektakularne, wiesz co, czyli nie wyjmujemy silnika jak nie, mamy tutaj z boku, wiesz. Okej. Natomiast słyszałem, że pasek osprzętu potrafi spłatać figla, to znaczy postrzępić się Tak. przez to, że jest napinacz źle zamontowany, czy tam obluzowany. Jak się postrzępi, to potem wkręca się w korbowód. Znaczy, no nie w korbowód. Wiesz co, potrafi się dostać pod koło pasowe, tak? No a pod kołem pasowym już mamy koło zębate od paska Rozrządu, czyli w rozrząd. I tam, tak? ale wiesz co, no tutaj też słyszałem o tym, że takie rzeczy się dzieją. Kiedyś takie rzeczy też się działy w silnikach volkswagenowskich, że ten pasek się dostawał pod koło pasowe, no i robił tam Ludzie dzielą się na tych, którym się Volvo kompletnie nie podoba i tych, którzy są urzeczeni jego stylistyką i ja jestem w tej drugiej grupie i dotyczy to również wnętrza. Ja wiem, że one są wszystkie zunifikowane, w sensie środek jest w zasadzie 1:1, różnią się niuansami, ale mnie odpowiada ten minimalizm, te materiały, ta szczotkowana stal tutaj, to, że mogłeś mieć prawdziwe drewienko, ta stylistyka, z jednej strony taka prostota, a z drugiej widzisz, że to jest porządnie, fajnie zrobione z eleganckich materiałów. weź się pozapieraj o deskę czy trzeszczy. Nie, nic tutaj No nie właśnie. trzeszczy. Tu się, zobacz, nawet tak, boczek tutaj ładnie wykładziną obity, a Tak. nie plastik, nie? Konsola środkowa, nic się nie rusza, nie drgnie nawet. To, ty wiesz, tutaj to miękkie wszystko, tu pod szybie też miękkie. Naprawdę tutaj nie ma się do czego przyczepić, jechałem, jeżeli chodzi o jakość. To fajnie tutaj jest to wyprofilowane, ta półeczka Na zimny łokieć. Na zimny łokieć, wiesz, bardzo wygodne. Nie jest, wiesz, ten boczek nie jest jakiś zaokrąglony, zaoblony, tylko fajnie się tutaj naprawdę wygodnie trzyma, wiesz co, rękę i on jest z taką fajną strukturą, że widać, że to się nie będzie łuszczyło ani odstawało, na przykład tak kiedyś w Passacie B6 takie gulki się robiły Zobacz, od łokcia, nie? cyfrowe zegary wówczas. Wszyscy kombinowali, zmieniali cyfry, zmieniali układ z okrągłych na jakiś trójkątny. A tutaj zostały Ci typowe zegary, znaczy cyfrowe, ale takie nawiązujące do klasycznych analogowych Volvo, pomiędzy nawigacja albo to, co tam sobie wyświetlisz. I naprawdę fajnie to wygląda, nie? Znaczy, powiem Ci przejrzyście. tak, nie jeździłem wcześniej V60, ani S60. Miałem styczności z innymi modelami Volvo i powiem Ci, że jak jechałem do Ciebie tutaj dzisiaj, to no, podoba mi się ten samochód. I gdybym A miał pojedź teraz tutaj szybciej i na gdybym tej miał drodze? kupować teraz takie auto używane, mniej więcej w tej klasie, to powiem Ci, że gór bym się zastanowił nad Volvo. No to powiem Ci, mimo powypadkowej przeszłości tego auta, to tutaj wszystko z bagażnika jedynie. Z bagażnika to chyba ta półeczka, Ale ta roleta tak. nieszczęsna, ale zobacz, mamy też tutaj dach panoramiczny. I nie trzeszczy od i nie dachu trzeszczy, nic, nie? nie? Co już się zdarza po tych Co już się przebiegach. zdarza takich przy tych autach. przebiegach, że I gdzieś tutaj sztywność coś, wiesz, nadwozia nie? niezła, to zawieszenie też fajne, sprężyste, nawet nie za miękkie. Występowało to auto z zawieszeniem klasycznym, standardowym, takie mamy tutaj i występowało z zawieszeniem adaptacyjnym, które można było utwardzić, ale ono generalnie sprawiało tylko wrażenie, że masz nagle większą felgę na kole, bo jeździłem taką V60, więc wolałbym klasyczne mieć. Pytanie, jak drogie tutaj są naprawy zawieszenia?
No jeżeli nam przyjdzie tutaj do wymiany wahaczy, przykładowo z przodu, bo mamy tu w ogóle aluminiowe zawieszenie, mamy jeden duży trójkątny taki trójkącik wahacz na górze, stworzeń, 2 tulejki. Tulejki są wymienne, to tam groszowe sprawy, ewentualnie jak strzeli stworzeń, no to wahacz w zamienniku, mówię tutaj o zamiennikach, firma Lemforder, która robi pewnie na pierwszy montaż dla Volvo, to jest koszt około 300-350 zł. No to niedużo. Niedużo, ale gorszy jest problem, gdyby Ci strzelił dolny wahacz, też jest jeden na dole trójkątny taki wahaczyk, nie ma zamienników, 2500 zł, około Co? 2500 zł. 8 razy więcej? Wahacz, tak. Nie, no wiesz, nie ma zamienników, tak jakby ktoś nie produkuje, ale to już nam się zdarzało przy innych modelach, że na przykład są części, które robią W BM-kach w najczęściej. BMC, pamiętasz, te wahacze dolne też nie występują w zamiennikach, nie? No a tylne zawieszenie też częściowo aluminiowe, częściowo metalowe wahacze mamy. No to już rzadziej się coś tam robi w tym tylnym zawieszeniu. Amortyzatory? Amortyzatory około tam 1800-2000 zł Za sztukę? Za sztukę. Ale w ASO. W ASO. Ale są zamienniki, rozumiem. Zamiennik, z tego co pamiętam, to tak, to był zamiennik jakiś, ale to musiałbym jeszcze zweryfikować na 100%, nie? No wiesz, no ale amortyzatory też nie wymieniasz co roku czy co 2 lata, no to wiesz, to trzeba się, powiedzmy, wziąć sobie to gdzieś w budżet, że tam powiedzmy przy 150 000, gdyby wyszło na badaniu technicznym, czy gdzieś tam na serwisie, że Ci walną amor, no to trzeba wymienić, no. Ten dieselek całkiem przyjemnie brzmi, bo No, powiem Ci, o ile mówiłem. z zewnątrz rzeczywiście jak wyjeżdżałeś z garażu, to ten charakterystyczny klekot bocianów było słychać, to tutaj jest nieźle wyciszony. Mówiłem? Z perspektywy wnętrza. Mówiłem, naprawdę fajnie Ci tak, w ogóle to nie pracuje jak diesel, nie? Ten dźwięk nie jest takiego typowego klekota, tylko takim trochę No jest dobrze. mruczenie jakby trochę, nie? Dobrze jest wyciszony. To kontrowersyjna była część od początku we wszystkich Volvo z tą nową stylistyką, bo po pierwsze działało to dosyć wolno, chociaż tutaj widzę albo była jakaś aktualizacja, albo coś się wydarzyło, że naprawdę działa całkiem nieźle. I a po przycinały drugie, się też, nie? tak, i przycinały się i podobno zdarza się rzeczywiście, że ten system potrafi się zawiesić. Nie klimatyzacją już nawet sterujesz z tej perspektywy, ale na szczęście te takie najpotrzebniejsze przyciski są na wierzchu. Chcesz zmienić temperaturę, to też szybciutko tutaj paseczkiem, więc jeszcze jest znośnie przejrzyście i znośnie praktycznie. Fajnie, że masz tutaj dostęp do takich skrótów, w które sobie szybciutko wchodzisz i wyłączasz albo dezaktywujesz niektóre funkcje. No i zawsze masz przycisk Home do powrotu. Natomiast tak jak mówię, to potrafiło się przyciąć i to zdarzało się, że na 30 minut się wyłączał w ogóle ten ekran. Ludzie dzwonili do serwisu, że jadą, żeby to zrobić, po czym się okazywało, że się odwieszało wszystko po 30 już minutach. przyjeżdżają, już Tak. kręcą aferę, ale już wszystko jest w porządku. I nie? druga rzecz, podobno zdarza się, że zacinają się te roletki. Rzadziej ta, długa, fajna i w takim w charakterze żaluzji. Nie rozumiem, czemu tej nie zrobiono w takim właśnie formie żaluzji, tylko jest już gładka, Tak, gładziutka, no i no. ona już potrafi się przycinać i to momentami nawet tutaj czuć, o, nie? Jak z automatami Volvo, powiedzmy, bo No, teraz jestem iSyn 8-biegowym mógł występować, tak? Jeżeli nie generalnie manual. Nie ma tam jakichś problemów. Wiadomo, że tam można sobie w nim olej wymienić i mieć tam spokój, no ale to mówimy też o jakichś tam większych przebiegach, tam 80-100 tysięcy, tak? I ja bym chyba też wybrał jednak tego z automatem, a nie w manualu, bo wiesz, no tak, niby gładko się te biegi zmienia, czuć fajnie, wiesz, te biegi wschodzą gładziutko, delikatnie, czuję, że on wszedł ten bieg tak fajnie jakby w szachownicy, ale jednak wolałbym chyba automat, wiesz, coraz bardziej się przekonuję do samochodu, do jazdy na co dzień, żeby to był automat, nie? Także myślę, że bym wolał tego iSyna 8-biegowego i chyba bym też wolał tutaj napęd na 4 koła, którego my tutaj w tym AWD, tylko ten, przez to, że nie? silnik mamy tutaj poprzecznie, a nie wzdłużnie umieszczony, Tak. no to napęd mamy nie stały, tylko jest napęd dołączany Haldexem na tył, nie? 50/50, wtedy mamy maksymalnie. Teraz nas interesuje spalanie. 120 ekspresóweczką. Spodziewam się wyniku 5 litrów. 5? No, No ja czuję, że mamy pod wiaterek jedziemy, wiesz? a dzisiaj wieje troszkę. No, także możemy mieć Trudno. trochę Życie. zawyżony. Życie.
Wersję wyposażenia mamy spoko, bo nie jest taka topowa, nie ma na przykład Bowersa, ale ma Harmana Kardona, który wymagał dopłaty tak 3500 zł. Za Bowersa trzeba było zapłacić 14. 14, tak. Ma prawdziwą skórkę, ma elektryczne oba fotele z pamięcią i to z takimi tymi fajnymi podnóżkami, co ja akurat bardzo lubię. I Ma to bardzo sobie- fajne dywaniki Przedłużenie siedziska. Proline'a, nie wiem czy widziałeś. Ma super dywaniki Proline'a, dokładnie. No, faktycznie. Idealnie są, rozumiesz, dopasowane. Z porządnego materiału i nie śmierdzi gumą. Tak. To była reklama, a teraz wracajmy do wyposażenia. Mamy ten kontrowersyjny, według niektórych, przycisk start-stop, znaczy nie przycisk, tylko tak naprawdę pokrętło w tym wypadku. No i drive mode, czyli tryby jazdy. Naciskamy i wymieniamy sobie tryb. Kiepsko jest to rozwiązane, że chcę sobie indywidual wybrać i w każdym aucie masz tak, że klikasz i obok pojawia się ikonka, że możesz sobie tego indywiduala skonfigurować. A tu go sobie nie skonfigurujesz, bo żeby go sobie skonfigurować, to musisz wrócić tutaj, musisz zjechać tu, musisz włączyć ustawienia, wejść w My Car, indywidualny tryb jazdy i dopiero możesz sobie ustawiać. Czyli zaprogramowane tryby do ruszenia. To jest fajne, że do ruszenia możesz sobie wybrać, czy chcesz odpalasz silnik i czy chcesz być od razu w eko, w komforcie, czy w dynamicznym. Wyświetlacz kierowcy też może być eko, o teraz masz eko, może być komfort, a możesz mieć dynamiczny taki bardziej. Ja zostawiam go w komforcie. Siła wspomagania układu kierowniczego, to w zasadzie niczego nie zmienia. Charakterystyka układu napędowego, charakterystyka hamulców, normalny albo dynamiczny, klimatyzacja eko. Silnik, można start-stop wyłączyć, że w indywidualnu nie pracuje Ci start-stop. Tu zjeżdżamy. Ile masz? 4,9. Zobacz jak zgadłem. 5 literków, 4,9. Zbiornik ma 55 litrów paliwa, więc przejeżdżasz tysiaczka z takimi prędkościami. Przejechanie tego 1000 km kosztuje Cię 350 zł. Bardzo dobrze, bo to wychodzi po 35 zł za 100 km, tak? No, licząc po 7 zł paliwo, Tak. a można kupić diesla trochę taniej. No ale licząc po 7, czyli już tam wiesz, trochę drożej. Całkiem nieźle. To teraz wie Pan co robimy, tak? Bierzemy dragi. Bierzemy dragi, lekko nam mży, Pogoda nam mamy się psuje. napęd wyłącznie naprzód i teraz, mój drogi, to dużo od Ciebie zależy, wiesz? A wiesz, Najwięcej. a wiesz o tym, że my mamy jeszcze tutaj opony zimowe? O, super, no to na deszcz idealnie. Proszę, dynamik, wysokie osiągi. Nie znieczulam Ci kontroli trakcji, nie sądzę, aby to było konieczne. 7,9 według producenta to całkiem niezły czas. W tamtych czasach jeszcze Volvo nie ograniczało prędkości maksymalnej swoich samochodów, że bylebyś się wyrobił, bo tam ktoś stoi, wiesz? którego Chyba będziemy- damy radę. Myślę, że do nich się rozpędzimy do 100, co? No, tak. O matko. Możemy nie zdążyć. 80, 90, jest to, dobra, hamuj. Ty, no to tutaj też oszukuje licznik, wiesz? To jakieś, Jezus, się spociłem. No teraz w drugą stronę. Ty patrz, to nie zawrócimy. Zaraz się zamienimy, bo zrobiłeś 9,7. Dobra. Dobra, masz drugą próbę. Wczuj się. Masz do zrobienia 7,9, a zrobiłeś... Ale czekaj, to bez tego. Zrobiłeś 9,7. Pomyliły Ci się cyfry. Dobra. Miałeś zrobić 7,9, nie 9,7. Ciężko ruszyć, wiesz, jak on nie ma Dobrze, tego. daj. 3, 2, 1, start. O kurwa. O, teraz lepiej, dobrze. Na drugim Ci jeszcze? No, dobrze, dobrze, idziesz. Idziesz, kurna, dobra, jest. 9,8. Opsa. Reset, tak jest. No. Trójka i Ty chciałeś się popisać, a już prawie mu zgasł. A już prawie mu zgasł. A tak się śmiał. Do tego nie mogę. Ciągnij, ciągnij, ciągnij. No i widzisz, przerwałeś wcześniej. 9,90. Było 101. 9,90, kochany. Kuźwa. No, czyli co? Auto po prostu. Jednak umiejętności, a Kierowcy widzisz? dobrzy, tylko Widzisz, auto. czyli jednak Ale- łącznik jest dobry. Poczekaj.
I ciągnij, ja ci powiem kiedy. Ciągnij. Ja już... Już. 10-2! To kurna... Czyli widzicie, kto jest lepszym kierowcą. Ale już się nie zamieniam. Podoba ci się? Ja lubię charakter jazdy Volvo, wiesz? To nigdy nie był samochód, który dawał, mówię, emocje z prowadzenia. No zobacz, no tu ruszasz kołem kierownicy I buja wozem. i buja wozem cię prawo, lewo. W dodatku masz takie wrażenie, że ty ruszasz kierownicą, a samochód dosłownie ułamek sekundy, ale trochę później skręca. W sensie to przełożenie jest takie, że jakby tutaj było to połączone gumą od majtek. Jest opóźnienie na kołach. Nie czujesz tego, co z tymi kołami się dzieje tak bezpośrednio, jak w tych niemieckich samochodach, nie? Ale to też był taki urok Volvo. No nigdy nie miało być spektakularne w prowadzeniu. Dopiero te nowsze, na przykład XC40 super się prowadzi. A tutaj owszem, skręcasz w lewo, samochód jedzie w lewo, skręcasz w prawo, jedzie w prawo, naciśniesz hamulec, hamuje, dodajesz gazu, przyspiesza, ale nie ma w tym krzty emocji. Generalnie w takim subiektywnym odczuciu ten silnik sprawia wrażenie bardziej dynamicznego niż jest w rzeczywistości, co przed chwilą pokazaliśmy. Może z automatem byłoby lepiej, ale czas poniżej 10 sekund, skoro dwóch go sprawdzaliśmy i nie wychodzi, nie zbliża się nawet do 9, nie mówiąc o 8, no nie. to moim zdaniem tutaj trzeba coś pogrzebać przy silniku, nie wiem, oczyścić... Ty, no ale miał 30 000 temu wymieniane. No, ale co miał wymieniane? No silnik. A, no właśnie. Ale może... No to teraz pytanie, czy oni go na serwisie jak może bez wymieniali? przepustnicy. Tak. W końcu to jest osprzęt, tak? No w sumie tak. No i To może nie przepustnia wyczyścili, została. może kolektory są niepoczyszczone, wymienili bloki, tyle. Podoba mi się wyciszenie tego auta. Ono generalnie przez ten moment obrotowy to na szóstce dajesz gaz i czujesz, że on przyspiesza. Podoba mi się praktyczność, podoba mi się z designu Volvo, tak jak wspomniałem, i z zewnątrz, i w środku. Bardzo podoba mi się jakość po takim czasie tego samochodu we wnętrzu. To, że te materiały nie są zużyte w ogóle, ani trochę. Tak naprawdę widać tylko, że przydałby mu się detailing i to nawet nie taki głęboki, tylko porządne czyszczenie wnętrza. I zobacz, żadnych rys na tych materiałach, nic nie powycierane. Właściciel ma dzieciaki, też je wozi. I też, Nawet to piano jest w przyzwoitym stanie, nawet to piano jest w przyzwoitym stanie, bo jest go mało. Nie ma to wszystko, nie jest wyłożone piano, tylko tu, gdzie trzeba, jest plastik i to odporny, jak widać na obicia, na zarysowania, bo na nim też niczego nie widać. A po 110-120 tysiącach kilometrów przejechanych i po 6 latach w aucie ma prawo być już widać jakieś ślady zużycia, a tutaj naprawdę ich nie ma. Więc za to spory plus. Niektóre marki powinny się uczyć od nich, nie? Tak. Jeżeli chodzi o materiały. Tak, podoba mi się trochę taki minimalizm połączony z elegancją i z takimi symbolicznymi, fajnymi niuansikami, jak właśnie to pokrętełko do włączania silnika, to pokrętełko do włączania trybów jazdy. No, jest tutaj dużo rzeczy, które mi się podobają. Nawet przestronność tylnej kanapy, jak na ten segment i taką długość samochodu. No, natomiast nie jest to mój styl samochodu, jeżeli chodzi o prowadzenie. No, to jest auto takie leniwe, tak bym je nazwał w prowadzeniu. Bardzo nijakie. O! No to teraz pytanie, gdybyśmy wzięli sobie taką wersję wyposażeniową fajniejszą, czyli tego R-Design w Polestarze, tak? To jak on by... Jeździł? No. Nie wiem, no układ kierowniczy jest zawsze ten sam, no może w jakiś... No ale zawieszeniowo jest może w trochę tej inaczej, szóstce nie? coś było inaczej, Polestar rzeczywiście. Zawieszeniowo może też być inaczej, no ale mówimy tutaj o dieslu 190-konnym z przednim napędem i z manualem. Na pewno bym to auto brał z automatem, bez dwóch zdań. Nawet nie rozglądałbym się za manualem, choćby ze względu dwumasy i sprzęgła, o których mówiliśmy. Niepokoi mnie tylko usterkowość tego silnika. Mam nadzieję, że to jest jednostkowy przypadek, kiedy klient musiał wymienić sobie po 80, czy wymieniono mu silnik po 80 tysiącach kilometrów. Natomiast no też wszystkie, to co pisze się na forach o usterkowości tych silników, może budzić pewien niepokój. Pewne obawy, tak? Pewne obawy. 7, o tak bym go określił. Podoba mi się bardzo, fajne auto. Szukając oszczędnego diesla w segmencie premium, na pewno brałbym go pod uwagę. Słuchaj, tam taką 8 bym mu dał, no. No to okej, 7,5 to mocne 7,5. 7,5. Fajny jest. No tutaj te materiały mi się bardzo podobają, że on nie jest taki, wiesz co, zgwałcony po tym czasie. No nie A jest. ceny patrzyłeś w ogóle? Tych samochodów? Tak, właśnie, bo o tym nie powiedzieliśmy. widzisz. Najtańsze egzemplarze, takie, które mają powyżej 200 tysięcy kilometrów przebiegu z
2018 roku, czyli z początków produkcji, to 60-70 tysięcy. Jak chcesz mieć auto, które ma mniejszy przebieg, w okolicach 100, no to już musisz dać ponad 100 tysięcy złotych, 110-120 tysięcy złotych, a wyobraź sobie, że benzyny, te mocniejsze, na przykład T6, nawet dwuletnie, kosztują powyżej 200 tysięcy złotych. Trzyma skubane Volvo cenę i myślę, że przez wycofanie w ogóle diesli z oferty tych nowych Volviaków, to te używane będą się cieszyły jako na rynku, w którym dużą popularnością, a w związku z tym będą też droższe. Będą droższe i będą trzymały cenę. No, ale jak ktoś naprawdę szuka diesla, czyli oszczędnego auta, które pali 5-6 litrów na 100 km, no to jest bardzo dobra alternatywa. Szczególnie jeżeli chodzi o kulturę pracy tego motoru.